Jaka jest skuteczność właśnie Agroecy Protect w zwalczaniu wirusa? Generalnie, krótko odpowiadając, wysoka. W naszych badaniach kwas podchlorowy wykazał bardzo wysoką skuteczność dezynfekcyjną wobec TOBR-V. Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Znajdujemy się w Instytucie Ogrodnictwa, Państwowym Instytucie Badawczym w Skierniewicach. Gościmy u pani doktor habilitowanej Beaty Komorowskiej, która od 3 lat prowadzi badania nad wykorzystaniem kwasu podchlorowego w ograniczaniu TOBR-V w uprawie pomidorów. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, jak obecnie wygląda sytuacja z TOBR-V w Polsce i na świecie? TOBR-V jest obecnie jednym z najgroźniejszych wirusów w uprawie pomidora na całym świecie. Po raz pierwszy wykryto tego wirusa w Jordanii i w Izraelu w latach 2014-2015 i przez ten czas rozprzestrzenił się bardzo skutecznie po całym świecie. Występuje w każdym rejonie uprawy pomidora. Jest to bardzo groźny wirus, przede wszystkim dlatego, że jest ekstremalnie stabilny, bardzo łatwo przenosi się mechanicznie i może powodować bardzo duże straty, dochodzące nawet do 70% produkcji. Dodatkowo wiemy już, że wirus ten przełamuje naturalną odporność roślin na tobamowirusy. A jak wygląda obecnie światowa literatura? Czy są jakieś badania pokazujące, że można skutecznie zwalczać wirusa w uprawie pomidora? No niestety nie mam tutaj dobrej informacji. Do tej pory nie opracowano takiej metody. Nie ma takiej substancji, takiego środka chemicznego, który umożliwiłby zwalczanie wirusa w zainfekowanej roślinie. To jest bardzo ważna informacja dla producentów, ponieważ obecnie jedyną strategią zarządzania wirusem jest ograniczenie rozprzestrzeniania infekcji w uprawach, dzięki czemu zmniejszamy presję infekcyjną i ograniczamy intensywność objawów. Pozwala nam to utrzymać rośliny w dobrej kondycji w trakcie produkcji i zebrać plon. Najważniejsza w uprawie jest profilaktyka, higiena, stały monitoring i natychmiastowe usuwanie i niszczenie chorych roślin. Dużą nadzieję dla producentów stanowiły rośliny tolerancyjnie odporne. Wydawało się, że genetyczna odporność roślin będzie najlepszym rozwiązaniem problemu TOBR-V w uprawie. Jednak coraz częściej słyszymy o tym, że ta naturalna odporność warunkowana genem TN22 jest przełamywana. W praktyce wygląda to tak, że nawet rośliny, które są definiowane jako rośliny odporne czy tolerancyjne, przy wysokiej presji infekcyjnej wirusa ulegają infekcji i możemy zaobserwować objawy choroby na tych roślinach. Do tej pory prowadzono liczne badania nad substancjami czy związkami o charakterze dezynfekcyjnym, takimi jak podchlorem sodu, dwutlenek chloru, kwas benzoesowy, glutaraldehyd, nadtlenek wodoru czy fosforan trisodowy. Do tej pory brakowało badań, które oprócz tych właściwości dezynfekcyjnych pozwoliłyby na sprawdzenie, czy takie istnieją substancje, które mają też wpływ na namnażanie się wirusa wewnątrz rośliny zainfekowanej TOBR-V. Podczas uprawy. Tak, podczas uprawy. Okej, pani doktor, pani zaczęła w 2023 roku badania właśnie nad wykorzystaniem Agroecy Protect, czyli ustabilizowany kwas podchlorowy i w ograniczaniu TOBR-V na pomidorze. I podzielmy to na 2 obszary. Pierwsze to dezynfekcja powierzchni oraz badania związane z ograniczaniem objawów chorobowych podczas uprawy. Na początku porozmawiajmy o dezynfekcji. Jaka jest skuteczność właśnie Agroecy Protect w zwalczaniu wirusa?
Generalnie, krótko odpowiadając, wysoka. W naszych badaniach kwas podchlorawy wykazał bardzo wysoką skuteczność dezynfekcyjną wobec TOBR-V. I tak, w przypadku oprysku powierzchni stołu szklarniowego uzyskaliśmy skuteczność 86%. Sprawdziliśmy również możliwość dezaktywacji wirusa bezpośrednio w ekstrakcie roślin zainfekowanych i tu skuteczność wynosiła 81%. Zastosowaliśmy również preparat AgroEca Protect do zamgławiania pomieszczeń i powierzchni i tu skuteczność dezynfekcji stołów w szklarni wyniosła 100%. Czyli dezynfekcję poprzez zamgławianie możemy wszędzie dojść chyba zapewne. Wydaje się być skuteczną metodą. Okej, czyli te badania potwierdzają skuteczność w zwalczaniu TOBR-V na powierzchniach, czy to stołach, czy nawet roślinie. A jak wyglądają Pani wyniki badań nad ograniczaniem objawów chorobowych w już zakażonych roślinach? Prowadziliśmy w instytucie 2 doświadczenia. Pierwsze doświadczenie miało na celu ocenę zminimalizowania szkodliwości TOBR-V na występowanie objawów. I w tym pierwszym doświadczeniu rośliny były mechanicznie zainokulowane wirusem, a następnie przez około 2 miesiące były podlewane i zamgławiane roztworem AgroEca Protect. Po około 2 tygodniach obserwowaliśmy wyraźne osłabienie intensywności objawów na roślinach podlewanych AgroEca Protect. Głównie na nowych pędach te objawy były już bardzo Czyli był mniej intensywny ten były wirus, tak? intensywne. Generalnie poprawiła się kondycja roślin i co najważniejsze, nie obserwowaliśmy objawów chorobowych na owocach. Owoce były w pełni wybarwione, pełnowartościowe. Rośliny utrzymywały dobrą kondycję fizjologiczną przez cały okres trwania doświadczenia. Celem drugiego doświadczenia było już określenie tego, czy podawanie doglebowe roztworu AgroEca Protect Do podłoża, tak do powiem. podłoża może mieć wpływ na ograniczenie namnażania się wirusa w roślinie. Ilości wirusa, tak? Tak, czyli bezpośrednio chcieliśmy sprawdzić, czy liczba cząstek wirusa z nimi ulega zmianie. W tym doświadczeniu zastosowaliśmy bardzo czułą metodę. Jest to metoda ilościowego PCR przeprowadzonego w czasie rzeczywistym. W tym doświadczeniu przygotowaliśmy 3 grupy roślin. W pierwszej grupie były rośliny tak zwane kontrolne, które były podlewane tylko wodą. Drugą grupę stanowiły rośliny zainfekowane wirusem, ale i podlewane roztworem AgroEca od dnia inokulacji. Natomiast trzecią grupę stanowiły rośliny, które były podlewane tym roztworem po 7 dniach od momentu inokulacji. Po 25 dniach od rozpoczęcia doświadczenia w roślinach kontrolnych ilość wirusa gwałtownie wzrosła w stosunku do kombinacji, które były podlewane roztworem AgroEca. Była to bardzo wyraźna zmiana w ilości, około 1000-krotnie więcej kopii wirusa było w roślinach podlewanych wodą niż w roślinach traktowanych roztworem AgroEca. Ile ich tam było? W roślinach podlewanych wodą to było około 6 milionów kopii wirusa, natomiast w roślinach podlewanych AgroEca to było około 2-4 tysiące, od 2 do 4 tysięcy kopii. Wyniki naszego doświadczenia pokazują, że preparat AgroEca albo AgroEca Protect mogą po pierwsze zmniejszyć intensywność objawów roślin zainfekowanych, ale również preparat ten może mieć wpływ na ograniczenie namnażania wirusa w roślinie,
co jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy uzyskać mniejszą presję infekcyjną w naszej produkcji. Tak, czyli tu widzimy, że było działanie redukujące, ograniczające zarówno ilość, jak i objawy. Tak, w tym Tak. doświadczeniu tak. W tym tak, w sumie to 2 doświadczeniach. W międzyczasie, proszę Państwa, były też prowadzone badania w Instytucie Ogrodnictwa i w Instytucie Ochrony Roślin dotyczące biostymulującego działania Agroeca Protec w warunkach stresowych. Ponieważ wiemy, że podczas stresu, upału czy choroby roślina wydziela taki kwas abscysynowy, to jest hormon stresu, ABA. I podczas infekcji wirusowej roślina uruchamia właśnie tą reakcję stresową i zwiększa produkcję tego hormonu ABA. On powoduje zamykanie aparatów szparkowych, co ogranicza transpirację i fotosyntezę. W efekcie roślina przechodzi w tryb obronny i ogranicza wzrost. Badania właśnie przeprowadzone w tych instytutach wykazały, że Agroeca Protec wymusza otwieranie aparatów szparkowych poprzez zachwianie równowagi jonowej, poprawia to wymianę gazową, pobieranie dwutlenku węgla i transpirację wody, zwiększa się znacznie proces fotosyntezy i roślina wychodzi ze stanu przetrwania do fazy wzrostu. Pani doktor, czy taki dodatkowy efekt biostymulujący, pobudzający wzrost może pomagać roślinie ograniczać rozwój wirusa czy jego objawy? Tak, to bardzo ważny aspekt, ponieważ TOBR-V bardzo silnie zaburza metabolizm rośliny, w tym proces fotosyntezy, no, co ma wpływ na produkcję No i owoców, zahamowanie wzrostu. Tak. zahamowanie wzrostu. Jeśli roślina prowadzi fotosyntezę na optymalnym poziomie, lepiej transportuje asymilaty, szybciej regeneruje tkanki, ogranicza stres oksydacyjny, to może skuteczniej zwalczać infekcję wirusa i zwalczać to osłabienie wywołane skutkami infekcji. Zwłaszcza jeżeli dodatkowo będziemy wspierać roślinę ograniczając namnażanie się wirusa wewnątrz komórek roślinnych. W naszych badaniach obserwowaliśmy nie tylko ograniczenie objawów na liściach chorych roślin, ale również uzyskaliśmy bardzo dobrej jakości owoce, na których nie obserwowaliśmy żadnych objawów. Na podstawie badań właśnie pani doktor Beaty Komorowskiej, badań wykazujących działania biostymulujące dzięki otwieraniu aparatów szparkowych, opracowaliśmy taki praktyczny program ograniczania TOBR-V w uprawach pomidora. I to możemy zaproponować takie działanie. Jeśli mamy działania prewencyjne, czyli jest brak choroby w szklarni, to zalecalibyśmy właśnie zamgławianie 15% Agroeca Protec lub opryskiem Agroeca Protec. Natomiast jak widzieliście, ten Agroeca Protec poprzez zamgławianie jest lepszy, skuteczność wszędzie dochodzi ten środek. I najważniejsze, żeby przynajmniej raz to był zaraz po zabiegu pielęgnacji, kiedy właśnie w miejscach mogłoby się przenosić ten wirus. Dodatkowy zabieg przy pojawianiu się szkodników, bo też one mogą przenosić, jako być wektorem tego wirusa. Natomiast jeśli już jest w szklarni, w uprawie stwierdzony wirus, to wtedy zalecamy dwutorowo. Zamgławianie 20% Agroeca Protec lub opryskiwanie roślin 4% stężeniem, który ma już takie właściwości wyniszczające i takie 2 zabiegi na tydzień przy bardzo dużej infekcji do 3 zabiegów na tydzień. Zawsze musi być 1 zabieg po pielęgnacji roślin. I te zabiegi mają za zadanie ograniczyć ilość wirusa w liściach, ponieważ mamy doświadczenia, że Agroeca Protec ma działanie kontaktowe i wgłębne. Jeśli uda się go nam wirusa między komórkami, bo oczywiście w komórce nie jesteśmy w stanie go zwalczyć, ograniczyć, to dalej się on będzie mniej przenosił. Zabiegi dolistne mają więc za zadanie ograniczenie namnażenia się wirusa w liściach. Natomiast drugą, tu już jest bardziej ważną aplikacją, jest aplikacja
ta, która tu udowodniona została u pani doktor, pani Beaty Komorowskiej, poprzez podlewanie i tu w stężeniu 3,5% do systemu korzeniowego, 1 raz na tydzień. Ważne, żeby to były ostatnie 4 podlewania po południu, 3-4 po południu i w następnym dniu 2-3 podlewania w kolejnym dniu. W przypadku dużej infekcji zabiegi należałoby powtórzyć 2 razy w tygodniu. Ważne, nie wolno w tym czasie stosować żadnych form amonowych azotu, ponieważ forma amonowa rozkłada kwas podchlorawy, który znajduje się w Agroecy Protect. I jeśli chodzi o te zabiegi Agroeca Protect do systemu korzeniowego, to one mają na celu właśnie redukcję wirusa w roślinie. Czy możemy dziś powiedzieć, że Tober V da się całkowicie wyleczyć rośliny z Tober V? Nie, niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy przy użyciu Agroeca Protect Ale też innych chyba środków, czy no nie ma. innych środków, nie ma takiego środka. Nie ma takiej metody, żebyśmy wyeliminowali wirusa Całkowicie. z rośliny zainfekowanej, z komórek. Ale wyniki pokazują, że możemy ograniczyć namnażanie wirusa, zmniejszyć intensywność objawów, możemy poprawić kondycję roślin i co bardzo ważne, uzyskać dobrą jakość plonu. No i właśnie to jest dziś kluczowe dla producentów, ponieważ nie ma metody zwalczania, mamy metodę ograniczania Wspierania roślin. i wspierania roślin. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.